kryzys przed nami, że takie pożywienie, które jest wokół nas, wyobraź sobie, że ma paręnaście razy więcej wartości odżywczych niż produkty w sklepie. Znacznie więcej metali ciężkich przyjmujemy po prostu do płuc oddychając. biznes i karmi ludzi. Czy ta żywność dzika jest zanieczyszczona? W tej chwili budżet, jaki mamy do rozdysponowania wśród użytkowników, to 4 miliony złotych. Gdzie też ludzie mówią, że nie mają jedzenia. Dokładamy przepisy w dzikiej aptece oraz uczymy, jak rozpoznawać jadalne rośliny, gdzie będziemy wynagradzać ludzi za posprzątanie takiego wysypiska śmieci. Dzisiaj ponad 12 tysięcy użytkowników. Gościem dzisiejszego odcinka jest Marcin Jastrzębski, twórca oraz CEO aplikacji Eden, pozwalającej bezpłatnie znaleźć zdrową żywność i nauczyć się, jak wykorzystać rośliny, które rosną wokół nas. Wieloletni praktyk ajurwedy. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś ze samego środka lasu, a moim gościem jest Marcin Jastrzębski. Cześć Marcin. Cześć Grzegorz. Marcin, czyli twórca aplikacji Eden, wymyślił sobie Marcin coś takiego, że chce połączyć biznes i karmi ludzi. Ja tak bym to mógł na sam początek powiedzieć, że ty stwierdziłeś, że jest tyle jedzenia wśród nas, w miejscach takich niedostępnych. Między innymi w jednym z takich miejsc jesteśmy dzisiaj. No i wymyśliliście sobie opcję, żeby nie marnować tego jedzenia, które rośnie, a nie jest zbierane. A z drugiej strony, no właśnie, stryknąć troszkę w nos tych, którzy mówią, że jest głód, że nie ma jedzenia, a wy pokazujecie zupełnie coś innego. Bardzo ciekawa aplikacja, ty już byłeś u nas na kanale, jak dobrze pamiętam Marcinie, to było rok temu, ale od tego roku zmieniło się u was w aplikacji, w tym pomyśle chyba wszystko, że rozwinęło się to niesamowicie, ale myślę, że na początek, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tego odcinka, nie wiedzą, czym jest aplikacja Eden, w krótkich 3 zdaniach, Marcinie, czym ta aplikacja jest? Aplikacja Eden jest darmowa. Użytkownicy mogą ją znaleźć w App Store oraz Google Play. Jej główną funkcją jest możliwość oznaczenia na mapie dzikich jadalnych roślin, o których przed chwilą powiedziałeś. Czyli możemy znaleźć w aplikacji Eden, gdzie rosną jabłonie, morwy, śliwki, gruszki wokół nas, jeżyny, jagody, które są również obok nas tutaj. Tutaj, z prawej strony. Dokładnie. Również źródła wody. I to są główne funkcje aplikacji Eden. Oprócz tego mamy edukację, czyli dziką kuchnię, dziką aptekę. Użytkownicy mogą zobaczyć, jak samodzielnie wykorzystać rośliny, które są wokół nas, na medykamenty, a już za chwilę będziemy integrować lokalnych rolników na mapę po to, aby lokalsi mogli zobaczyć, gdzie są producenci, abyśmy mogli uciąć łańcuchy dostaw, ponieważ pośrednicy biorą najwięcej prowizji, prawda? Mamy to jedzenie na wyciągnięcie ręki. Chodzi nam o to, aby łączyć lokalsów i ludzi z naturą. No natury tutaj wokół nas dzisiaj jest bardzo dużo, akurat tego, co my z Marcinem widzimy. Marcin mówi tutaj o tej zrytej łące za kamerami. Tutaj jakbyście planowali oznaczać mięso, no to sporo dziczyzny tutaj na pewno jest, bo dziki tutaj zryły ten teren. Ostatnio mówisz, że byłeś tutaj sprawdzić to miejsce i była tu jeszcze zielona łąka. Dzisiaj widzimy, że tutaj po prostu jakieś stado dzików przebiegło. Ale wracając do tej funkcji, no dziś wielu ludzi mówi, że kryzys przed nami, że ceny, no nie, inflacja nie galopuje, ale znowu wracamy do tej inflacji. Kredyty bardzo drogie. Jak wchodzimy do sklepu, to widzimy, że również jedzenie jest bardzo drogie i to mówią i Polacy, i Niemcy, bo aplikacja nie tylko w Polsce działa, ale w wielu krajach, myślę, że zaraz o tym powiesz. No i czy to jest rozwiązanie, bo ktoś może zapytać, czy to jest jakiś hobby, taki dodatek, czy to jest realna na przykład alternatywa dla po prostu drogiego jedzenia, które no, widzimy wszyscy w sklepach, że jedzenie no, nie jest coraz tańsze, albo jest inflacja też gramatur, że może cena jest zbliżona do tej, która była, ale widzimy, że jest po prostu zmniejszona gramatura opakowania. No właśnie. Fajne pytanie, Grzegorz, dzięki. Czyli tutaj niekoniecznie już mówimy o samej aplikacji, ale o potrzebach, dlaczego ona powstała. Jedną z tych potrzeb są rosnące ceny pożywienia, o których powiedziałeś, czyli powiedziałeś o inflacji, prawda? A lokalne pożywienie, które jest wokół nas, jest darmowe i jest bez chemii. Przede wszystkim widzimy też trend wśród ludzi związany z chęcią powrotu do natury i tego, co naturalne. Widać to po Twoich gościach, prawda? W Twoim kanale jest masa dobrej, jakościowej wiedzy, jeżeli chodzi o i świadomość finansową, i świadomość zdrowotną. Więc tak, to są potrzeby, z którymi się obecnie mierzymy. Chcemy mieć dostęp do dobrej jakości pożywienia, a takie pożywienie, które jest wokół nas, wyobraź sobie, że ma paręnaście razy więcej wartości odżywczych niż produkty w sklepie. Jest lokalne, czyli nie musi być transportowane z odległych krajów. Możemy sobie wejść teraz parę kroków na łąkę obok, ściągnąć jeżyny z krzaka i po prostu zjeść.
I nie mówimy tego dlatego, aby ludzie nagle zaczęli chodzić po lasach, łąkach i parkach, ponieważ jesteśmy w centrum Katowic, Dokładnie. niedaleko mamy Silezję, prawda? Tak. Więc tego jest naprawdę masa wokół nas. Chodzi o to, że możemy to potraktować jako na przykład doskonałą suplementację, gdzie jeden liść mniszka lekarskiego ma 14 razy więcej wartości odżywczych niż jeden liść sałaty. Taka różnica. Więc Eden to przede wszystkim możliwość połączenia się ponownie z naturą w społeczeństwie, gdzie mamy tej edukacji. Nie wiemy, gdzie rosną jadalne rośliny, nie wiemy, jak je wykorzystać, wtedy nie dowiemy się, gdzie one rosną, jak je wykorzystać kulinarnie czy medycznie. No, wspomniałeś o tej świadomości zdrowotnej, która też, no, nie powiem, że króluje na naszym kanale, ale sporo ostatnio jej jest, oprócz świadomości oczywiście finansowej, inwestycyjnej, takiej świadomości związanej z tym, jak działa świat. No i to, co powiedziałeś, że jesteśmy w centrum Katowic, gdyby ktoś odwrócił kamerę z tak 180 stopni, albo jeszcze w drugą stronę 360 w zasadzie, i by to wszystko poobserwował, to tu jest sama zieleń, jakbyśmy siedzieli w środku lasu, a my jesteśmy faktycznie w centrum Katowic. To myślę, że znowu jest taka odpowiedź dla tych, którzy powiedzą, u mnie takich miejsc nie ma, bo ja mieszkam w dużym mieście. No my jesteśmy w aglomeracji, gdzie tutaj przecież kilka milionów ludzi, kilka miast dookoła, które są połączone, a jednak takie miejsca, takie parki, takie miejsca są. I wy też widzicie po rozwoju waszej aplikacji, że tam setki, jak nie dziesiątki tysięcy tych miejsc są oznaczone nawet w dużych miastach, prawda? Zgadza się. W tej chwili jest to ponad 70 tysięcy roślin i dosłownie od Bieszczad po praktycznie wszystkie większe miasta w Polsce, również Trójmiasto, znajdziecie rośliny na mapie Edenu. Masa to są drzewa owocowe, królują również zioła, krzewy, a od kilku tygodni również źródła wody i dzikie wysypiska śmieci. Jak tutaj szliśmy, Grzegorz, prawda, przed chwilą, to znaleźliśmy jedno wysypisko śmieci, ono już w Edenie było wcześniej oznaczone, więc również jest taka możliwość. W sensie, to jest jakaś nowość, bo o tym wtedy nie słyszałem, jak rozmawialiśmy podczas tej pierwszej rozmowy. Ty ostatnio mi wspominałeś, to powiedz, jaki był cel, jaki był pomysł, czyli idąc na przykład do lasu albo idąc w to miejsce jak tutaj, widzimy wysypisko śmieci. Co my z nim robimy? Robimy zdjęcie, oznaczamy, że ono jest i zgłaszamy do kogoś, żeby ktoś posprzątał, czy sami sprzątamy? Jak to powinno wyglądać albo jak wygląda w praktyce? Na ten moment w aplikacji możemy dodawać wysypiska śmieci, źródła wody oraz jadalne rośliny. I jeżeli chcesz dodać takie wysypisko śmieci, jesteś przy nim, robisz zdjęcie, automatycznie po lokalizacji dodajesz na mapę, my te koordynaty zbieramy i współpracujemy z osobą, która będzie organizować zbiórki takich śmieci i to jest jeden z aspektów naszej kolejnej aktualizacji Edenu, gdzie będziemy wynagradzać ludzi za posprzątanie takiego wysypiska śmieci. Okej, czyli będzie można co zarobić? Tak Dokładnie rozumiem? tak. Zarobić za to, no bo ktoś powie, dlaczego ja mam to za darmo robić, muszę tu przyjechać samochodem, pewnie kilka worów wywieźć. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, robię to dla wszystkich, dla środowiska, żeby było czysto. Zresztą jest mnóstwo akcji sprzątania świata i wtedy się tony wywozi z lasu. Myśmy dzisiaj idąc zastanawiali się, kurczę, gdyby ludzie tą energię, którą marnują, przynosząc te śmieci do lasu, zaangażowali, żeby ich nie przynosić, tylko zrobić coś innego, no bo przecież jak to jest opona, to ja nie rozumiem, że to była, bo ktoś mówi, dobrze, to był na przykład grill i to są pozostałości po imprezie. Ja to zrozumiem, ale jak widzę na przykład, że jest tam lodówka, pralka albo jakieś opony, no to dziwna tam była impreza. Zgadza się. Więc to jest, myślę, że ta kwestia. Miałem o jedną rzecz zapytać, wiem, uciekło mi na początku, bo powiedziałeś, że te rośliny dzikie są dużo zdrowsze, mają 14 razy więcej, przykładowo ten liść, od sałaty. Kto to sprawdzał i jak to możemy zweryfikować? No, ostatnio znowu słyszałem, że ktoś szedł w górach i powiedział tak, nie, tego nie wolno tutaj, bo to jest szlak, tu ktoś pewnie na to nasikał, albo dzikie zwierzę, nie wiesz, czy to zwierzę nie było jakieś chore i tak dalej. Czy to jest przesada, czy to jest faktycznie, no, czy ktoś mógł mieć uzasadnione jakieś obawy, zrywając z miejsca, które nie jest znane? Jasne, to są dobre pytania i też powszechne wątpliwości, które są w głowach ludzi, mianowicie, czy ta żywność dzika jest zanieczyszczona i czy na pewno warto ją zbierać. Co się z nią stało, tak jak powiedziałeś przed chwilą, prawda? Tego nie wiemy. Dlatego jest pewne BHP zbierania roślin i jest masę badań, które nam rozwiązują te wątpliwości. Mianowicie, jeżeli chodzi o samo BHP roślin, jest tego tak dużo wokół nas, że nie ma potrzeby, aby ktoś zbierał centralnie przy największej ulicy miejskiej, na przykład jabłoń, mimo że są badania pokazujące i zakrojone przez uniwersytety w Stanach w kilkunastu dużych miastach, o których zresztą rozmawialiśmy też podczas naszego ostatniego spotkania w poprzednim roku, gdzie również to linkowaliśmy, jak dobrze pamiętam, gdzie rośliny, owoce nie gromadzą zanieczyszczeń środowiskowych i po umyciu
skórki, czyli tej wierzchniej warstwy, po prostu mamy czysty owoc, który ma mniej zanieczyszczeń w środku niż normy pitnej wody. A teraz zmienię perspektywę słuchaczom, mianowicie więcej zanieczyszczeń wprowadzam do swojego ciała, oddychając, idąc do sklepu rano na zakupy, czy będąc w korku. Znacznie więcej metali ciężkich przyjmujemy po prostu do płuc oddychając, niż to, co zbierzemy w roślinach, które są dzikie. Są czyste, możemy po nie sięgać, umyjmy je, jest tego tak dużo, nie musimy brać tych przy głównej ulicy. Okej, czyli idąc sobie na przykład tu w Katowicach, jak się nazywa ten park, no on jest na samym gdzieś obrzeżu, to jest obrzeże parku w zasadzie śląskiego. Myślę, że jakbyśmy poszli tam za Twoje plecy, to byśmy doszli do Parku Śląskiego. A tam na Silezję. Na Silezję, a tam za Twoimi plecami pewnie kierunek Stadionu Śląskiego. Więc dla tych, którzy chodzą na spacery, to można chodzić po chodniku wokół bloku, czy wzdłuż drogi, a można pójść po prostu w tereny zielone i po pierwsze oddychać lepszej jakości powietrzem w takim miejscu, po drugie mieć spokój, po trzecie znaleźć dużo darmowego jedzenia, po trzecie można je pooznaczać i dać znać tym, którzy mówią, że go nie ma, po czwarte w przyszłości można z tego zarabiać dodatkowo, no właśnie, zarabiać w tej aplikacji i co z tymi zarobionymi pieniędzmi robić. Do funkcji wydawania przejdziemy zaraz, prawda, bo jest to bardzo ekscytujące. A ja myślę, że jest jeszcze coś znowu sobie przypomniałem, bo ta rozmowa jest taka dynamiczna, czyli kwestia rozwoju aplikacji, bo Wy już u nas na kanale byliście, możecie znaleźć to nagranie na YouTubie. Zachęcam do zobaczenia, jak chłopaki się rozwinęli, jak aplikacja się rozwinęła i właśnie, w którym kierunku, Marcin, ona się rozwinęła, co my tam możemy zobaczyć, ile krajów, użytkowników. Ty opowiadałeś takie rzeczy, że ja marszczyłem brwi i mówię, na serio, to tak grubo idzie? Więc opowiedz, teraz jest ten czas, żeby pochwalić się Waszymi sukcesami. Wiesz co, no dużo się zmieniło w aplikacji jeden od czasu, kiedy byliśmy w poprzednim roku u Ciebie, ale widzę, Grzegorz, że u Ciebie też się dużo zmieniło, że wiesz, masz inne biuro, ewidentnie więcej zieleni i widzę, że chyba więcej kobiet w zespole masz, tak Ci zaaranżowałeś przestrzeń, co? Tak. Jak się z tym masz? Wszystko się zmieniło. Myślę, że jestem ogromnie wdzięczny za to, gdzie nagrywamy, jak nagrywamy, jakie mamy pomysły. Zespół się zmienił, rozwinął się w takim ogromnym tempie. Także dużo robimy, dużo potrzebnych jest ludzi, żeby faktycznie to funkcjonowało. Na początku to było takie hobby, można powiedzieć. Później to była praca, a dzisiaj to jest praca na cały etat dla wielu ludzi. Myślę, wielokrotnie to mówiłem, ale dzisiaj taki jest wycinek pracy, to jest tylko nagrywanie, sam przyjazd, nagranie, później montaż, powrót, to jest kilka godzin, a to jest tylko jeden film w miesiącu, a my nagrywamy ich czasami 10 w każdym miesiącu. Także dużo się dzieje, myślę, że idziemy ręka w rękę i rozwijamy się, ale tylko w tym kierunku, żeby pomóc też Polakom i dać im te możliwości, których oni potrzebują. Zresztą aplikacja Eden związana z jedzeniem jest też, myślę, jest dobrym pomysłem na te aktualne czasy. Super, gratulacje. I ja też jestem Waszym widzem kanału, więc to jest podwójna przyjemność dla mnie, że możemy tutaj ponownie się spotkać i porozmawiać. Czyli wiesz, jak to jest, rozwijając startup w Polsce, prawda? Ponieważ mocno się rozwijacie, jesteście bardzo dynamicznym kanałem w Polsce. Eden, który trafił na Twój kanał i zaufałeś nam w poprzednim roku, słuchając naszego pomysłu, gdzie zaczynaliśmy z aplikacją i zapowiadaliśmy, jak dobrze pamiętam, podróż przez Polskę wtedy. Tak było. Zrobiliśmy tą podróż, kiedy byliśmy na nagraniu u Ciebie, to mieliśmy około 1000 roślin. W tej chwili mamy 70 000 przeszło roślin na mapie. Wow. W marcu tego roku było to 15 000 roślin, więc od marca tego roku do dzisiaj ponad 500% wzrostu. Niecałe 1000 użytkowników wtedy, dzisiaj ponad 12 000 użytkowników, z czego 300 tygodniowo nowych pobrań aplikacji. Mówimy o Polsce. Tak jak powiedzieliśmy, zachęcamy, aby widzowie sami zobaczyli darmowa aplikacja Eden. W App Store trzeba wpisać Eden Zioła lub Eden Mapa, aby nas znaleźć, lub aplikacjeden.pl i sami zobaczcie wokół miast i wokół centrach, jeżeli żyjecie w dużych miastach, co jest na mapie. Z pewnością znajdziecie tam dzikie, jadalne rośliny. Jeżeli chodzi o Eden za granicą, wciąż jesteśmy startupem, który się rozwija. U nas przede wszystkim, przy czym w ponad 20 krajach są już rośliny na mapie oznaczane. Jest to Nigeria, jest to Wietnam, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli w Edenie zobaczycie możliwość dodania bananowca czy fig. Są takie rośliny już na mapie w innych krajach dodawane. Myślę, że jest to wciąż większość Polaków, która podróżuje. Niemniej widzimy na naszych grupach, naszych czatach, komunikatach, że są też osoby na przykład z Nigerii, które dodają, czy właśnie Azja,
po języku, prawda? Mówimy też, rozmawiamy po angielsku z tymi osobami, więc... Marcin, ja widziałem ten Wasz rozwój ogromny, nie tylko w ciągu rok do roku, ale w ostatnich miesiącach, bo wchodząc na początku na tę aplikację, to były pojedyncze oznaczenia tych roślin, drzew czy jakichś krzewów, a w ostatnich tygodniach, jak sobie to obserwowałem przed naszym nagraniem, to tam naprawdę jest tego bardzo dużo, są tysiące tego wszystkiego. No powiedz mi, nad czym pracujecie teraz, no bo ostatni rok to był rozwój i faktycznie jest tych pomysłów sporo i widać, że z korzyścią dla wszystkich użytkowników, ja również korzystam. A nad czym pracujecie obecnie, bo wiem, że pomysłów Wam nie brakuje. Obecnie wciąż rozwijamy bazę wiedzy, czyli współpracujemy z kolejnymi zielarzami, którzy dbają o jakość wiedzy w Edenie, dokładamy przepisy w dzikiej aptece oraz uczymy, jak rozpoznawać jadalne rośliny, a przed nami kilka bardzo ważnych wdrożeń, nad którymi pracowaliśmy praktycznie cały rok. Mianowicie nasz marketplace, czyli jest możliwość dodawania na mapę Edenu rolników i producentów lokalnych, zdrowych produktów, po to, aby użytkownicy Edenu mogli zobaczyć, że paręset metrów ode mnie, czy parę kilometrów ode mnie jest kobieta, która ma po prostu jajko od kur, albo jest farmer, od którego możemy wziąć świeże mleko, więc przed nami jest wdrożenie marketplace'u. Z tego miejsca zapraszamy też wszystkich producentów zdrowych produktów, wszystkich lokalnych rolników, manufaktury rodzinne do rozmowy z nimi, do rozmowy z nami. Jesteśmy otwarci, macie drzwi otwarte, to jest celem Edenu, aby gromadzić społeczności zainteresowane zdrowiem i dać ludziom dostęp do najwyższej jakości produktów, albo w naturze, albo od lokalnych producentów. Więc wyobraź sobie, że po naszym ostatnim materiale w tamtym roku zgłosiły się do nas manufaktury polskie, octy, miody, nawet producent grzybu Cordyceps. Wspominałeś o tym ostatnio. Tak, no? tak. Więc my tworzymy sieć dystrybucji, łączymy w naszym marketplace, a marketplace będzie działał jak eBay, Amazon czy Allegro, który każdy z nas zna. Każdy po prostu będzie mógł wejść i dokonać zakupu dobrej jakości produktów. A to będzie połączone już za chwilę z możliwością zarabiania w Edenie. Myślę, że to jest najbardziej ekscytujące, zarówno dla nas, jak i dla naszych użytkowników, ponieważ funkcja zarabiaj i odkrywaj będzie działać w taki sposób, że użytkownicy za oznaczenie roślin na mapie Edenu będą otrzymywać nasze tokeny edenowe. W tej chwili budżet, jaki mamy do rozdysponowania wśród użytkowników, to 4 miliony złotych. Wow, czyli jest czym się dzielić. Jest czym się dzielić, zgadza się. Czyli rozumiem, że na aplikacji użytkownicy będą robić to, co do tej pory, ale będą za to dostawać wynagrodzenie, a to wynagrodzenie będą mogli wydawać na tym wirtualnym sklepie, gdzie będą podpięte polskie firmy, które zajmują się produkcją zdrowej żywności. Dokładnie tak. Użytkownik będzie mógł dodać rośliny w Edenie, otrzymać za to tokeny edenowe i wydać je w marketplace. To nie tylko wirtualny sklep, bo to jest platforma sprzedażowa w internecie, marketplace, przy czym tam są normalne firmy i producenci lokalni. Czyli numer telefonu, adres będzie można po prostu podjechać też do rolnika. Będziesz mógł kupić jak na platformach, jak mówiłem, Amazon czy Allegro, prawda? Okay. Zrobisz sobie po prostu zakupy. Możesz to zrobić i opłacić w tokenach Eden. Idąc na spacer możesz sobie zrobić na dobrej jakości suplementy, na wyciskarkę czy na lokalny produkt od rolnika. Co więcej, wszystko jest w bardzo prosty sposób zaprogramowane, mianowicie nikt nie musi mieć żadnej wiedzy o jakichś tokenach, to po prostu jest token płatniczy, nasz token Eden w aplikacji i jeżeli Ty byłeś producentem i chciałbyś wejść do naszego marketplace'u i ktoś zrobi zakupy tokenami Eden, to Ty otrzymasz złotówki. To my to już w locie, w tle przemieniamy na złotówki, więc jest to bardzo proste. Znaczy to, co obserwuję, jak sobie to analizuję, jak to będzie działać, bo jeszcze dzisiaj nie wszystkie te funkcje są, pytanie zresztą było o przyszłość, o to, nad czym pracujecie, co za chwilę będzie dostępne, to zauważyłem takie połączenie dwóch światów, nie? Takiego świata tradycyjnego, takiego świata właśnie żywności, która dosłownie jest za nami, można zerwać jagody, czy jakieś borówki z ogródka, czy właśnie z jakiegoś sadu, a z drugiej strony właśnie wykorzystanie nowych technologii, czyli aplikacja, czyli właśnie tokeny, czyli kwestie, które dzisiaj się niesamowicie rozwijają i dla niektórych to jest jeszcze czarna magia, można tak powiedzieć, ale tak jak powiedziałeś, wy jako twórcy upraszczacie to do tego stopnia, żeby każdy, nawet ten, który się tokenami nie interesuje, mógł normalnie robić zakupy, tak jak dzisiaj zna to podczas robienia zakupów na zwykłych platformach internetowych i tam jest w stanie to zrobić. I tutaj też będzie mógł w stanie po prostu swoją wypłatę, którą zarobi oznaczając rośliny, wydać sobie na swoje, przyszłościowo na swoje zakupy. Tak, i to jest kluczowe, co powiedziałeś, aby to było proste, aby to było intuicyjne i nie przysparzało żadnej bariery wejścia, jeżeli chodzi o wiedzę. I dlatego też tym, czym możemy się, myślę, już oficjalnie pochwalić,
to jest współpraca z 2 bardzo dużymi firmami zagranicznymi, które postanowiły i zobaczyły potencjał w aplikacji Eden na rynkach zagranicznych i są to nasi partnerzy, którzy jesteśmy w procesach integracji z nimi. Szczegółów jeszcze nie zdradzę, jakie są to nazwy firm, przy czym obie z tych 2 firm, każda z nich jest wyceniana na ponad $1 miliard w tej chwili i jest to duży potencjał dla nas za granicą. A dlaczego nie mówimy jeszcze, jakie są to firmy? Ponieważ trzymamy tą informację przede wszystkim na nasz debiut giełdowy, którego spodziewamy się w kolejnych tygodniach. Jesteśmy już na to w 100% gotowi pod względem strategicznym, licencyjnym, prawnym, ponieważ tego typu informacje powinny dobrze wpłynąć na cały sentyment Edenu za granicą i trzymamy te informacje po prostu na moment debiutu na giełdzie. No to... Ale dzięki tym partnerom Eden jest bardzo prosty. Ta technologia działa w tle. Każdy może korzystać z Edenu, może otrzymywać tokeny i po prostu je wydawać na zdrowe produkty. To jest takie proste. Nie trzeba mieć żadnej wiedzy, nie ma bariery wejścia. To jest istotne. Tak. I cały budżet, jaki dzięki temu mamy, te 4 miliony złotych, to tak naprawdę będzie przekierowany w większości na zakupy w tym marketplace. Dlatego jeszcze raz zapraszam producentów, zapraszam rolników, zapraszam polskie manufaktury. Tworzymy dużą sieć dystrybucji dla Waszych produktów, łączymy dobre produkty polskie. Naprawdę zapraszam do kontaktu. Ja też zapraszam, bo znam Marcina, w zasadzie Marcinów, bo drugi wspólnik siedzi z mojej lewej strony i działacie od lat, już widzę, jak się staracie nad tym, żeby faktycznie to działało. Pamiętam sam początek i rozmowy, gdzie część osób przysłuchiwało się z boku o tym waszym pomyśle i tak kiwało i mówią, nie, to na pewno się nie uda, to nie jest możliwe, a dzisiaj to już działa i to jest dopiero, myślę, jakiś tam pierwszy etap. Więc zachęcam, bo sporo rolników i sporo producentów dobrego jedzenia nasz kanał ogląda. Do nas piszą, czy producenci właśnie dobrego chleba, różne osoby. A ja mam pomysł jeden, ale to poza kamerą w najbliższych tygodniach. Poznam Was z bardzo ciekawym człowiekiem, który może Wam otworzyć jakieś, myślę, niejedne drzwi w kierunku, który potrzebujecie. Bo wiadomo, mając różnych gości, czasami analizuję, kogo z kim mogę połączyć, żeby, zresztą jadąc tutaj na dzisiejsze nagranie, dostałem jeden bardzo ciekawy, zaskakujący telefon związany z jednym z gości naszego odcinka, z innym gościem naszego odcinka i połączyłem ich i się okazuje, że najprawdopodobniej robią coś dużego dla nas wszystkich. O, tak to powiem. Na razie tyle mogę powiedzieć, więc to będzie też ciekawe. Okay. A mam ciekawe pytanie w głowie, może trochę kontrowersyjne, ale związane z aktualnymi czasami, a mianowicie sytuacją geopolityczną. Przecież pamiętamy luty 2022, miliony ludzi, które uciekały z Ukrainy, no i pojawia się jakiś problem, tak? Sytuacja zresztą powodziowa w Polsce aktualnie, gdzie też ludzie mówią, że nie mają jedzenia. To jest ledwie kilka dni. Wojna i sytuacja przemieszczania się setki, jak nie tysiące kilometrów bez jedzenia, no też każe myśleć, każe analizować, że wy to robiąc to, co robicie, czyli gromadząc taką ogromną bazę danych, taką mapę wręcz jedzenia, po pierwsze, czy ktoś kiedykolwiek to zrobił? Czy jak dzisiaj mamy mapę, gdzie widać, którędy płynie rzeka, gdzie są jeziora, czy ktokolwiek kiedyś właśnie skatalogował Polskę pod kątem właśnie tego, gdzie jest jedzenie darmowe, no i to jest jakiś zasób polski, jakieś bezpieczeństwo dla narodu? Czy wy zdajecie sobie sprawę, jak odpowiedzialne zadanie zrobiliście, może nawet nie wiedząc, nie mając takiego planu? Tak, zdajemy sobie sprawę, że w sytuacjach kryzysowych dostęp do wiedzy, gdzie jest darmowe pożywienie i gdzie są źródła wody, może być kluczowe, więc przede wszystkim naszym motywem tworzenia Edenu było połączenie ludzi z naturą, ponieważ widzimy, że jest taka potrzeba, sami korzystamy z dobrodziejstw natury i to też jest większa niezależność dla ludzi, prawda? Kiedy wiemy, jak uczymy się, korzystając z aplikacji Eden, jak to rozpoznać, co rośnie wokół nas, a jednocześnie mamy do tego bezpośredni dostęp, jest to darmowe i dużo zdrowsze, a jednocześnie w przypadku kryzysu, jak powiedziałeś, no, aplikacja Eden prawdopodobnie będzie koniecznością, jeżeli by takie sytuacje miały miejsce. Już w różnych regionach świata dochodzą nas słuchy, że użytkownicy korzystają, więc nie chcemy straszyć. Oczywiście jakkolwiek świat się potoczy, czy w kierunku harmonii i pokoju, to well-being, dobre samopoczucie, kontakt z naturą to są trendy, które ewidentnie wzrastają. Aplikacja Eden tutaj też będzie pomocna, będzie łączyć ludzi z naturą. W przypadku jakichś kryzysów, no, apka jest darmowa i będzie darmowa, więc można korzystać. Są źródła wody,
jest lokalne pożywienie, więc to wszystko dla nas. Na zakończenie, Marcin, myślę, że zachęcamy Was, naszych widzów, do tego, żeby przede wszystkim w praktyce sprawdzić, jak to wygląda, czyli zapraszamy na spacer w teren i zapraszamy tym razem z telefonem, żeby widzieć faktycznie, gdzie to jest i żeby zaznaczać. A Ciebie, Marcin, na zakończenie zapytam o finanse, no bo przecież świadomość budujemy zdrowotną, ale też finansową, więc to jest ciekawe, myślę, dla części naszych widzów, jak Wy to zbudowaliście, skąd pojawiły się pieniądze na to, no bo robicie to, wiem, że już zawodowo po kilkanaście godzin dziennie i to jest Wasz główny core biznesowy, skąd na to pieniądze, jak się tworzy takie rzeczy. A drugie pytanie też związane z finansami, gdzie tu jest biznes, no bo robicie oczywiście dla Polaków i też dla całego świata coś dobrego, czyli taką mapę jedzenia darmowego na czasy pokoju, ale czasy też niepokoju dla niektórych, ale no, powinniście moim zdaniem na tym zarabiać, no bo to jest bardzo dobra idea. Skąd będą przyszłościowo z tego pieniądze? To dobre pytanie. I podobnie, Grzegorz, jak u Ciebie na kanale, gdzie się rozwijasz i też masz większą liczbę ludzi w zespole, prawda? Tak. Zresztą rozmawialiśmy już o kobietach, które Ci zaaranżowały nowe biuro na dużo zieleni. Dokładnie tak. Tak samo jest u nas. W tej chwili w aplikacji 1 jest 10 osób i skądś na to trzeba brać pieniądze, jak powiedziałeś. Zgadza się. Więc droga, którą my obraliśmy, to były już 2 rundy finansowania w poprzednim roku, gdzie sprzedaliśmy inwestorom i prywatnym również inwestorom tokeny Edenowe. I to pozwoliło nam rozwinąć aplikację 1 do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Wersję pierwszą zbudowaliśmy z własnych, prywatnych środków, a w tej chwili trwa ostatnia runda sprzedaży tokenów inwestorom, również osobom prywatnym, więc wszystkie osoby, które są zainteresowane byciem częścią Edenu, czy widzą w nas potencjał, czy po prostu podoba im się idea, mogą teraz na naszej stronie internetowej za dowolną kwotę, bardzo prosto nawet blikiem, kupić tokeny Eden i być częścią aplikacji. W kolejnych dniach taka możliwość będzie jeszcze dostępna. Następnie po debiucie giełdowym ta nasza ostatnia pula tokenów będzie sprzedana właśnie na giełdach wśród zagranicznych inwestorów. Także na ten moment też jest pewien ukłon dla naszej polskiej społeczności, dla polskich inwestorów, ludzi, którzy nas wspierają, po to, aby mogli stać się częścią, jeżeli chcą nas wesprzeć, a następnie ta zbiórka będzie już otworzona na rynek międzynarodowy. Ja jak będziemy zarabiać? Mogę powiedzieć jeszcze zanim to, że my jako kanał też jesteśmy częścią, też mamy jakąś ilość tokenów, więc zachęcam do tych, którzy mają jakieś środki wolne i się zastanawiają, gdzie jeszcze zdywersyfikować, jeśli widzicie wartość w tym projekcie, no bo czasami są projekty wydmuszki, które nie do końca wiadomo, czym się zajmują. Widziałem kilka takich projektów, a ten projekt widać namacalnie w aplikacji, ale też po prostu idąc do parku czy do lasu, widać, że jest to połączone i tylko się to rozwija. Spodobały mi się te wysypiska śmieci, że będą one częścią aplikacji, że będzie można je sprzątać i spodobała mi się ta opcja jeszcze marketplace'u i spodobała mi się opcja źródeł wody, bo jest to po prostu niewątpliwie bardzo duży rozwój. To druga część, Marcin, tego mojego pytania, czyli gdzie będą pieniądze dla Was, jak ta aplikacja się będzie rozwijać pod kątem biznesowym? W przyszłości zarobek, który będziemy generować w Edenie, będzie polegał przede wszystkim na prowizji w marketplace, czyli producenci zdrowych produktów, tak jak na dużych portalach sprzedażowych, o których wcześniej rozmawialiśmy, tak to działa, więc koszt jest zawsze przyniesiony nie na użytkownika w przypadku aplikacji 1, ponieważ ta apka jest i będzie darmowa, koszt jest przyniesiony w przyszłości na obrót, jaki będziemy generować w marketplace. Czyli to jest główny zarobek, który będzie przychodził do Edenu. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy wspomnieli, że często te duże platformy zakupowe nie są polskie już i ten kapitał wychodzi z Polski. Tutaj jest produkt Edenowy, produkt polski, produkt od polskich chłopaków, więc myślę, że warto takie rzeczy wspierać. Tak, i dodam też, że te 2 duże partnerstwa, które mamy, one też są związane z grantami, ze wsparciem nas, nie tylko logistycznym, również finansowym, także pod względem finansowym myślę, że jest duży potencjał po prostu przed nami, jeżeli chodzi o ekspansję nie tylko na rynek polski, również na inne kraje. I dostajemy dużo wiadomości, że po prostu korzystanie z Edenu przede wszystkim jest dobrą przygodą. Ludzie mogą wyjść na spacer, poznać to, co rośnie wokół nas, i takich wiadomości dostajemy mnóstwo, więc też zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą z nami porozmawiać, mają jakiekolwiek pytanie odnośnie tokenów, czy działania aplikacji, czy są to właśnie partnerzy, którzy chcą być w marketplace. Jesteśmy na to otwarci, zapraszamy Was, drzwi są otwarte, kontakt
bezpośrednio do mnie znajduje się zapewne pod filmem, Tak, prawda? wszystkie linki będą pod filmem. Ja też myślę, że tak w ostatnim zdaniu mogę powiedzieć, że widać niesamowicie ten trend, że część nawet młodych ludzi, nie tylko młodych, bo czasami niektórzy na emeryturze mówią, wyprowadzam się z tego dużego miasta, sprzedaję to mieszkanie w centrum miasta, mam dość tych marketów, tego wszystkiego, wyprowadzam się, dosłownie kupuję stary dom gdzieś na przedmieściach czy nawet na wsi i tam jadę i zaczynam właśnie produkować swoje jedzenie, albo chociaż zaczynam od jakiegoś małego ogródka ja tego widzę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że my też pomogliśmy w tych decyzjach widzów, bo jest po prostu ogromna różnica między jedzeniem z marketu, a jedzeniem, które jest albo z ogródka, albo faktycznie z takich sprawdzonych miejsc. I tam nie ma w ogóle dyskusji, czy to jest lepsze, to po prostu jest inne. Ja już nie jem pomidorów ze sklepu, tylko z ogródka takiego znajomego. Jajka tak samo, no nie kupuję ich w sklepie, bo to jest zupełnie inny produkt. On się tylko tak samo nazywa, ale to jest zupełnie inny produkt. Tak. Więc myślę, że ta świadomość jest ogromna i ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to ja polecam, żeby sprawdzić, przetestować, zerwać sobie jagody z jakiegoś takiego sprawdzonego, dzikiego miejsca. Tak jak kiedyś jabłka czy czereśnie jedliśmy z takiego z jakiegoś sadu albo z ogródka od babci i mówiliśmy, że to jest taki smak lata, smak wsi. I o to chodzi, żebyśmy faktycznie, no żebyśmy mieli to na wyciągnięcie ręki. Super, dziękuję za to piękne podsumowanie. Czego Wam życzyć, Marcin, na kolejne miesiące? Wiesz co, dodam jeszcze, że jak zaprosiłeś teraz użytkowników do aplikacji Eden, to myślę, że warto powiedzieć, że wszystkie osoby, które pobiorą aplikację z tego linku, czyli wiemy, że są od społeczności z kanału Twojego, to będziemy organizować regularnie konkursy dla społeczności właśnie kanału Grzegorz Kusz, więc będą atrakcyjne nagrody na pewno do wygrania. Zachęcam tym bardziej do pobrania aplikacji. Super, ja już mam na telefonie, więc zachęcam Was, żebyście sprawdzili, co to za aplikacja, jest naprawdę ciekawa zabawa. Kiedyś się zbierało Pokemony, dzisiaj myślę, że lepiej jest oznaczać coś, co istnieje faktycznie, bo Pokemony to tylko wymysł gdzieś tam jakiegoś programisty, a myślę, że tu można oznaczyć coś, co realnie istnieje i myślę, że jest dużo zdrowsze niż bieganie za Pokemonami. Tak, a ja myślę, że my sobie jeszcze tutaj porozmawiamy i być może się wymienimy właśnie jakimiś kontaktami, prawda? Tak. Ja rozmawiałem w poprzednim tygodniu z Mateuszem, który też był u Ciebie niedawno, z Lasu Szamana. Las Szamana. Dokładnie. Mateusz też będzie w Marketplace Edenowym, też współpracujemy i wiemy, że to, co proponujemy, jest po prostu dobre. Mimo że rozmawiamy z kanałami, które mają takie podejście, mówią, że oni nie współpracują z nikim innym, a mimo wszystko, jak zobaczyli to, co robimy, z jednej strony ideologicznie nas chcą wesprzeć, a z drugiej strony widzą też, że ta sieć dystrybucji, którą tworzymy, po prostu ma sens dla nich, prawda? Użytkownicy Edenu to są ludzie zainteresowani zdrowiem, więc no, partnerzy chcą z nami współpracować, dlatego na pewno mamy o czym porozmawiać. Marcin, włosy na twarzy widać, że to nie jest reżyserowane, ustawiane. Wszystko w naturze, wiatr robi swoje. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, pół godzinki za nami. Dzięki. Wszystkiego dobrego, Marcin. Dzięki. Działajcie dla dobra wszystkiego, my też robimy swoje. Pozdrawiamy i zachęcamy do sprawdzenia. Wszystkiego dobrego dla Was, wszystkiego zdrowego. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!